Cześć, dzień dobry, witam was. Dobrze was znowu widzieć, mam nadzieję, że dobrze wam to życie sobie tam leci i jest ok. Tematyką dzisiejszego filmu będą kamery sportowe i będzie dużo gadania, a właściwie samo gadanie, więc jeżeli was ten temat nie interesuje, to zapraszam następnym razem. Ale dla tych, których ten temat trochę interesuje, najpierw mały background. Więc sprawa wygląda tak, posiadam GoPro Hero 4 od jakiegoś czasu i sporadycznie używam je gdzieś w swoich filmach, bardzo sporadycznie, ale jak już je używam, to dochodzę do wniosku, że przydałaby się jeszcze jedna, może dwie kamery, ale skoro i tak przez większość czasu ta kamera leży w szufladzie, to nie widziałem sensu kupować GoPro kolejne, które sobie sporo kosztuje. Posiłkuję się na razie z kamerami od znajomych, ale myślałem o takich kamerach budżetowych, wiecie, 500-600 zł, nie? Na szczęście tego nie zrobiłem. Dlaczego na szczęście? Bo na ostatni wyjazd z Dolomity pożyczyłem dwie właśnie takie kamery i okazało się, że są one dla mnie mało użyteczne i sprawiają mi więcej kłopotów niż pożytku. Ale pozwólcie mi, że wam wszystko wytłumaczę. Oczywiście to, co mówię, to jest z punktu widzenia mojego, tak jak ja te kamery używam i później montuję i jest kilka takich, powiedzmy, może się wydać błahostek, które dla mnie okazało się mają duże znaczenie. A więc po kolei. Pierwsza związana jest z postprodukcją, czyli montażem, a więc ProTune. GoPro, generalnie każda kamera sportowa ma bardzo kontrastowy obraz, bardzo nasycone kolory i fajnie to wygląda, ale pojawia się problem, kiedy próbujemy to połączyć wszystko z nagraniami z innych kamer, tak jak ja to robię, gdzie miksuję obraz z GoPro, z G7X albo i z lustrzanką i generalnie, żeby te obrazki były podobne, trzeba się trochę napracować, ale GoPro ma coś takiego jak ProTune, czyli taki tryb, który pozwala ustawić płaski obraz nagrywania. Co to znaczy płaski obraz? Generalnie bardzo mały kontrast, wybrane kolory bardzo mało nasycone. Dzięki temu mamy o wiele większą możliwość w color gradingu na korekcję kolorów i upodabnianie nagrań do siebie. Niestety w tych tańszych kamerach czegoś takiego nie ma. I wszystko mniej więcej było ok, kiedy grupowałem ze sobą nagrania z ładnych, słonecznych dni. Wyglądało to na przykład tak. Wyglądają one generalnie po color gradingu bardzo podobnie, ponieważ mój styl korekcji kolorów generalnie jest zbliżony do tych z kamer sportowych, tak? Nasycone kolory, spory kontrast. Natomiast kiedy były zdjęcia robione w dzień pochmurny, tak na przykład tutaj, no to się zaczynała jazda. Color grading tych ujęć z tańszych kamer chyba kilkunastokrotnie zmieniałem, żeby były kolory mniej więcej spójne z tym, co wyprodukował GoPro i co wyprodukował G7X. Tak, żeby śnieg wyglądał mniej więcej tak samo i okazało się, że teraz te ujęcia z tej tańszej kamery wyglądają, jakby były praktycznie czarno-białe, bo te choinki są tak teraz ciemne, że wyglądają jak że niemal czarne, ale przynajmniej śnieg, który jest w większości ujęć, się zgadza, więc bardzo mnie to wkurzało i okazało się, że no zrobiłem to dodatkową robotę, a z finalnego efektu nie jestem za bardzo do końca zadowolony. Drugi element to Quick Capture, czyli opcja w GoPro, które gdzieś tutaj mam. Opcja w GoPro, że kiedy wcisnę spust migawki, to kamera po chwili się sama uruchomi i zacznie nagrywać. Powiecie, że to przecież rozwiązanie dla leni, bo przecież wystarczyłoby tylko dłużej ten przycisk przytrzymać i wcisnąć spust migawki po problemie, tak? Wyobraźcie sobie, że teraz ta kamera jest zamontowana na kasku narciarskim gdzieś tutaj. Więc okej, w sumie mogę przytrzymać ten przycisk i wcisnąć, ale kiedy ona jest zamontowana z tyłu, zaczyna się robić problem, szczególnie, że jestem praworęczny. Tak, lewą ręką jakoś sięgnę, ale to jest to mało wygodne. Ale da się to zrobić. Ale teraz weźmy na przykład jeszcze pod uwagę longboard. I kiedy kamera jest zamontowana tutaj, mając Quick Capture, jestem w stanie w czasie jazdy schylić się, wcisnąć szybko ten guzik
i zacząć kręcić w czasie jazdy. Na longboardzie jeżdżę krótko i za dobry jakoś w tym nie jestem, więc nie wyobrażam sobie, żeby jechać w kuckach dłużej, tak żeby przytrzymać klawisz włączania, potem włączyć spod migawki. Prawdopodobnie bym się coś wpierdzielił albo wywalił. Więc mała pierdoła, ale jeżeli często uruchamiasz, wyłączasz kamerę, tak, bo zjeżdżając na nartach, tak, zjeżdżasz na dół, potem jedziesz na wyciągu ileś minut, no i bez sensu, żeby ta kamera była włączona i nagrywała, więc ją po prostu kończysz nagrywać i ją całkowicie wyłączasz, więc robiąc to ileś razy jest to mało poręczne, szczególnie jak kamery są zamontowane w różnych dziwnych miejscach, nie wiem, na bucie, gdzieś z tyłu narty, że po prostu, żeby się tam sięgnąć do tej kamery, w ogóle ją dotknąć, trzeba się bardzo mocno wygiąć, no i to jest bardzo niepraktyczne, tak. Trzecim elementem jest pikanie przy włączeniu i wyłączeniu. Co, Michał, głupia sprawa, pikanie, coś nie pasuje z pikaniem. A no tak, w GoPro na początku wkurzało mnie to pikanie. Po co ona tak pika tyle razy, to słychać, głośno jest. Ściszyłem to w ogóle do 70%, ale net był czas, że było wyłączone, ale teraz jest na 70%. I dlaczego to pikanie jest ważne, bo nie chodzi, że tamte kamery pikają. Chodzi o to, że nie pikają, a właściwie pikają, ale tak cicho, że wychodzi na to, jakby nie pikały. Po prostu trzymając je tutaj, ledwo słyszałem, jak się uruchamiają lub zaczynają nagrywać. W momencie, kiedy kamerę mam na kasku i nie widzę ani diod migających, ani ekranu i nie jestem w stanie powiedzieć, czy kamera nagrywa, czy nie, te sygnały dźwiękowe to jest jedyna informacja dla mnie, czy się rozpoczęło nagrywanie. Więc z GoPro nie ma problemu. Przy 70% mając ją tutaj, wszystko słyszę i wyraźnie. Tamte kamery mam ustawione na maksymalny poziom głośności, mają gdzieś tu. Nie miałem zielonego pojęcia, czy one zaczęły nagrywać. Po prostu jedynym sposobem było to, że ściągałem kask, uruchamiałem kamerę, sprawdzałem, czy nagrywa, zakładałem kask i dopiero mogłem ruszyć. W ogóle się okazało, że jedna kamera przez półtorej dnia nie nagrała ani jednego ujęcia. Nie wiem, czy za wcześnie wciskałem ten spust migawki, czy przestawała nagrywać z jakichś powodów. Nie wiem, ale nie słyszałem żadnych komunikatów dźwiękowych o tym, więc jeździłem całe półtora dnia i uzyskałem nic. W tych czasach gdzieś można zobaczyć dużą nagonkę na GoPro, że GoPro jest do dupy, bez sensu i w ogóle faktycznie kiepsko przędą. Można im zarzucić jakieś różne rzeczy, przede wszystkim na pewno to, że są za drogie ich kamery, ale komfort ich użytkowania jest zupełnie inaczej. W zeszłym roku od Kamila pożyczyłem kamerę GoPro Hero. To była taka goła wersja, wypuszczona chyba razem z 4. Nic, żadnego ekranu, żadnego Wi-Fi, w ogóle bez wyciągania jej baterii, tam chyba 30 klatek na sekundę maksymalnie Full HD kręciła. Ale jeździłem z nią kilka dni i nie miałem żadnego takiego wrażenia, że nie zaczęła nagrywać. Nie miałem sytuacji, że zjeżdżałem, podłączyłem do kompa i brakowało nagrań. Nie brakowało mi pewności tego, że ta kamera nagrywa, kiedy jadę. Po prostu wiedziałem, że to wszystko funkcjonuje. A z tymi kamerami po 5-6 stów nie miałem takich samych odczuć. Tak? Albo brakowało mi nagrań, albo jadąc nie byłem pewny, czy ona w sumie nagrywa. Tak? To co Michał mówi, że GoPro bóstwo i w ogóle... Nie, że GoPro bóstwo, tak? To jest jedna z opcji. Drugą opcją podobno Sony ma bardzo dobre kamery. Nie miałem z nimi żadnego kontaktu, więc te Sony kamery są podobno dobre, ale mają też inne mocowania, więc nie wiem, jak tutaj wygląda sprawa. Przyglądałem się też Xiaomi, czy Xiaomi, jakkolwiek to wypowiadasz. I te kamery już mają i płaski profil, i jakościowo wyglądają całkiem dobrze, ale kiedy mówimy o kamerach budżetowych, już za bardzo nie możemy mówić ani o Sony, ani o Xiaomi, bo... I teraz powiedzą, jak to Xiaomi, drogie, że co Xiaomi, jak GoPro. Popatrz sobie na ceny. Generalnie tańszy model Xiaomi, ten, który ma te wszystkie niezbędne dla mnie rzeczy, to jest 1200 zł z housingiem wodoodpornym, no bo jaki sens kupować kamery bez housingu wodoodpornego. To jest około 1200-1300 zł, to jest poziom cenowy Hero 5, a kiedy mówimy o tym topowym modelu, to jest jakieś 1599, czyli 1600, no jest ciut taniej niż GoPro 6, ale no to jest różnica wtedy, nie wiem, 150-200 zł, a nie 800 czy 1000, tak? Więc to już nie są takie budżetowe opcje, a podobno wypadają całkiem spoko, ale nie miałem z nimi też żadnego kontaktu. To co, Michał, w takim razie mówi, że te tanie kamery za 500 są do dupy? Nie są
są do dupy. Jeżeli używasz takiej kamery 2 razy do roku po to, żeby sobie na wakacjach nakręcić filmik i pochwalić się znajomym i rodzinie, to one są całkiem spoko. Jakość jest akceptowalna. Oczywiście nie spodziewajmy się, że kamera, która kosztuje 1/3 ceny Xiaomi, GoPro czy Sony, będzie miała taką samą jakość. No jakość odbiega od tego, co wypluwa z siebie chociażby Hero 4. Ale ten obrazek jest przyjemny dla oka. Jeżeli nie mieszasz tego z ujęciami z innych kamer, to brak płaskiego profilu w żaden sposób cię nie rusza, a te kolory są soczyste, to ładnie wygląda, szczególnie w słoneczne dni. No i to jest ok, tak? Nie wydajesz dużo, sporadycznie używasz, masz się czym pochwalić i jest spoko. Ale jeżeli planujesz zastosować to, nazwijmy to bardziej ambitnie, no to jednak nie jest to najlepszy wybór. A co ty, Michał, finalnie byś zrobił, gdybyś miał kupić kolejną kamerę? Prawdopodobnie kupiłbym Hero 4 używaną, żeby nie wydać za dużo, a mieć to, co spełnia moje oczekiwania. Dobra, a się nagadałem, to chyba wszystko z mojej strony. Jakie są wasze zdania w tym temacie? Może się ze mną zgadzacie, może nie. Jeżeli chcecie się na ten temat wypowiedzieć, to zapraszam do komentarzy. Jeżeli mieliście do czynienia z kamerami Xiaomi albo Sony, to też możecie gdzieś tam znać w komentarzach, bo taka wiedza może mi się przydać, jak będę jednak kupować kiedy jakąś kamerę kolejną. Więc możecie podzielić się swoją wiedzą ze mną i z innymi. Tymczasem życzę wam miłego dnia, do zobaczenia, siema!